Witajcie, witajcie w tym nowym, kolejnym dniu. My jesteśmy, jak wiecie, na polu kempingowym. Benek jeszcze jest rozłożony. Słuchajcie, z danych statystycznych jest godzina 8:50 dokładnie, 22 października 2023. Adrianka zamyka właśnie bęka, dlatego że idziemy nie na spacer, ale idziemy do portu, gdzie będziemy wsiadać na piękny kuter rybacki i w nim zaliczymy Zatokę Orsay. Słuchajcie, Zatoka Orsay, jak zapewne większość z Was wie, jest atrakcją numer 1 na Sardynii. To jest taki top topów, must have do zaliczenia. I z tego, co widzimy, mamy dzisiaj słońce, jak sami widzicie, a to jest najważniejszy element, żeby zaliczyć zatokę. I szczerze, naprawdę cały czas liczę na to, że to słońce się utrzyma, dlatego że ta atrakcja po prostu wymaga słońca. Jak są atrakcje, że na przykład jak przejdziemy się tam po mieście, jak pójdziemy do groty, czy tego, to tam niekoniecznie. No ale tutaj jest must have, bo wiadomo, mamy drona ze sobą. Jak Wam mówiłem, to miasteczko, w którym jesteśmy, Cala Gonone, ono żyje z tych rejsów. Tu po prostu wszyscy turyści przyjeżdżają do tego miasteczka. My cały czas idziemy przez te pole kempingowe, więc możecie sobie je zobaczyć. Ono jest takie między 2 a 3 gwiazdki, ale powiem szczerze, gwiazdki nas tak za bardzo przestały interesować. Dlatego, że my praktycznie potrzebujemy gwiazdki, które świadczą o jakości kempingu. Bo my tak naprawdę potrzebujemy, żeby był po prostu serwis. Tak, Adrianka dobrze powiedziała. Na tym kempingu nie ma żadnych gwiazdek, ale mają fajną restaurację. Zobaczcie, tu jest fajna restauracja. Jakby ktoś tam gdzieś potrzebował, to jest. Ten kemping ma wszystko, co potrzeba. Ma serwis, ma restaurację. Są praleczki i tutaj się on nazywa tak, Palmasera, proszę. Doszliśmy do mariny. Tym ostateczkiem będziemy płynąć, którego tutaj widzicie, przynajmniej tak mi się wydaje. Restauracyjki już są czynne, żeby sobie tą kawkę włoską, oni mają taką kawę obłędną, a ja tutaj muszę na bok podejść, bo chcę teraz puścić drona. Przyznam szczerze, że mam nadzieję, że tu można puścić drona. No, ogólnie to my już jesteśmy na statku, tak? Wchodzimy. Nie jest to nasz statek, o którym żeśmy myśleli, ale jest to inny. Co to znaczy? O 11:40 mamy przesiadkę. Teraz lecimy na Cala Lune i na Cala Lunie mamy o 11:40 wsiąść na nasz właściwy statek. A tutaj właśnie jest taka wycieczka pontonowa, tak jak widzicie, bo tu można sobie wypożyczać pontony lub płynąć na tych pontonach. No myśmy mieli płynąć na pontonie, ale summa summarum wyszło, że płyniemy tymi dużymi statkami. Statek już jest pełny. Stateczek, na którym jesteśmy, jest już pełny.
praktycznie można powiedzieć, że zaraz odpływamy. No i żeśmy wystartowali, więc pierwszym naszym przystankiem będzie, z tego co obiło nam się o ucho, Cala Luna. Tutaj wzdłuż wybrzeża płyniemy w kierunku Cala Luna i tak dla przytomności, dla potomności powiem Wam, że jest droga wzdłuż wybrzeża, na której można spać. Chyba nasza pierwszy nasz przystanek to jest grota. Teraz pytanie, czy my tutaj się zatrzymujemy, czy nie? Czy my wysiadamy w grocie? Oto jest pytanie, bo to jest, jak ktoś zwiedza grotę, to tutaj wysiada, a my raczej nie. No, ogarnęliśmy to. Co to znaczy? My teraz płyniemy tak zwanym chyba autobusem. Tutaj się wysiada, jeżeli ktoś będzie zaliczał grotę Blue, to tutaj się wysiada na tej grocie, a autobus leci dalej, tak? Bo tutaj tak naprawdę z portu można kupować różne wycieczki. Myśmy tą taką najdłuższą trasę kupili po wszystkich miejscówkach, ale kogoś może interesować dosłownie jakaś tam miejscówka, więc wtedy takim autobusem kursowym wysadza. No i tutaj ekipę żeśmy całą wysadzili, którzy poszli zwiedzać tą grotę. Przyznam szczerze, że my sobie tam poczytamy, dooglądamy i podejmiemy decyzję, czy na przykład jutro nie przyjechać na tą grotę, żeby sobie ją tak solo zrobić, tak? Na razie robimy taki rekonesans. No, to my teraz dopływamy do Cala Luna. No i tu są te jaskinie, które teraz tutaj będziemy zaliczać. Nasz fart polega na tym, że nie ma ludzi i faktycznie mamy mega farta, bo jest tutaj wszystko nasze przez godzinę czasu. Mamy godzinę dla siebie w tym miejscu. Jak widzicie, to jest ten autobus kursowy, tak? On dowozi, że tak powiem, na przykład nas dowiózł do Cala Luny, po drodze tamtą grotę. I teraz my tu mamy godzinkę czasu dla siebie, a muszę Wam powiedzieć, że jest torpeda, no bo nie ma nikogo, zobaczcie. Można powiedzieć, że myśmy wypłynęli pierwszym statkiem. Ostatni kurs tutaj przychodzi chyba o 12. No. Chociaż pewno pontonami tutaj można. Wiesz dlaczego? Dlatego, że pójdziemy sobie tam na koniec. Wszyscy, jak widzisz, pobiegli. Wszyscy, zobacz, pobiegli. Tak. Ale tutaj w lewo nic nie ma. Nie, tu jest, słuchaj, ta plaża jest bardzo piękna, jak słońce wyjdzie. My czekamy dosłownie na promyk słońca. Druga rzecz, na tą plażę z trekkingiem przechodzą przez te góry. Przez te góry, ale takim ostrym trekkingiem, więc tak naprawdę można się dostać. O, panie szukają przejścia na drugą stronę, a dzisiaj jest wszystko zalane, bo one właśnie będą szły na ten trekking przez te góry. Chcieliśmy wejść na ten pomost tutaj, ale ten pomost jest cały zniszczony, tu jest wszystko zniszczone, więc nie udało, nasz plan się nie udał. Na chwilę sobie spędzimy od tej strony, czekając na słońce, bo tak naprawdę ta plaża jest obłędna, ale musi wyjść słońce, a potem idziemy do tych jaskiń. Słuchajcie, ja w tym momencie puszczam drona.
I tak mniej więcej wygląda Cala Luna. Tutaj przyjechała taka mała wycieczka, dobija, się wszyscy delektują, a niektórzy sobie idą robić zdjęcia z tych jaskiń na Instagrama, tak jak my. Całe szczęście mamy to słoneczko, całe szczęście mamy tą pogodę, na to żeśmy liczyli. Tam troszkę jest za chmurkami tamta ściana, ale tak myślę, że jak będziemy stąd wypływać, to już będzie w słońcu. Tam za tym mamy jeszcze jedną grotę, ale zaliczymy tą. Ta grota jest niezła, Adrianka. Idziemy do tej groty. No, tu będą ładne zdjęcia. No, powiem wam, że faktycznie wygląda to sztosowo. Mam nadzieję, że tam nie są. Zresztą wychodzimy teraz z tej jaskini i groty. W sumie nie wiem, jaka jest taka prawidłowa nazwa na to. Chyba grota. No. Także faktycznie już wiem, dlaczego na tą Calę Lunę przybywa tyle ludzi. A z boku mamy jeszcze jedną. Tylko ja idę sprawdzić, czy się dostaniemy. Więc ja idę przetrzeć szlak i dam Adriance znać, czy się dostaniemy. Dlaczego? Dlatego, że tam, jak widzicie, może być głęboko. Zabieram kamerkę, zabieram telefon wodoodporny i idziemy. Was też zabieram ze sobą. Może tu być głęboko, bo nie ma takiego przejścia jak tam, jak widzicie. Zaraz zobaczymy. Może do tej drugiej trzeba przepłynąć. To jest najbardziej prawdopodobne. No właśnie, spodenki już mam zanurzone. No dobra, o kurczę, dobra. Już telefon jest zanurzony. Nie, Adrianka tędy nie pójdzie. Tędy Adrianka nie pójdzie, więc ja idę się wycofać i jej powiem, że sam to zdobędę. Ja do niej popłynąłem. Ona jest taka największa z tych. Potem one są takie mniejsza i najmniejsze i tam już nie ma. Więc miejscóweczka jak najbardziej tak. No i teraz tak jak wspomniałem, nasza wycieczka jest po wszystkich tych tutaj, w każdym miejscu będziemy gdzieś tam po godzince, po półtora. I to jest tak zwany taki zwiat po tych wszystkich atrakcjach Zatoki Orsay. No i potem faktycznie po takim zwiedzie, jak już coś walnie, taki zwiat, to sobie może wybrać miejscówkę, w którym chciałby spędzać resztę dni. Ale też tutaj widziałem, że przypływają tutaj trekkingowcy. I to mnie trochę zdziwiło. Nie miałem bladego pojęcia. Tak jak myśmy tutaj przyjechali sobie porobić zdjęcia na tych plażach, popływać. Też maskę z rurką mam do snurkowania, bo zaraz będą plaże do snurkowania. No to tak tutaj przypływają ludzie, którzy schodzą na ląd i idą już trasą trekkingową w głąb lądu. Sardynia ma bardzo dużo tras trekkingowych, takich no lekkich, powiedzmy kolor zielony, kolor żółty, no i jest parę takich na kolor czerwony. Przyznaję, że mieliśmy w planach iść do tego kanionu, takiego głębokiego kanionu, no ale na razie ciągle go odkładamy. Chyba specjalnie, muszę powiedzieć, go odkładamy. No i tak, wszyscy się zbierają, a nasz kuter rybacki już tutaj wpływa. Jak widzicie, słońce już tutaj ogarnia prawie całą plażę, więc dosłownie za pół godziny plaża Cala Luna była cała w słońcu. O, taki pontonik można sobie samemu wypożyczyć, ale pan będzie miał teraz problem z wypłynięciem. Naprawdę będzie miał problem z wypłynięciem, bo musi się
odwrócić. Więc jak widzicie, nie jest to taka prosta zabawa, no ale sprytnie się udało. Teraz będzie walczył z falą. Fala go wrzuca na brzeg, on musi wycofać. A tutaj nasz okręt wojenny. A tu nasz okręt wojenny na nas tutaj. To nie, dobra, tutaj panu się ładnie udało. Z tą falką poradził sobie. A teraz tak. Tym razem pójdziemy sobie na górę. Adrianka, idziemy na górne pięterko. Wiesz? Na widokowe górne pięterko. Wystartowaliśmy, jak widzicie. Jesteśmy teraz na tym już prawidłowym, większym stateczku z tyłu, więc ostatni widok na Cala Luna. Pomyśleć, że lipiec, sierpień, to tu po prostu nie idzie ręcznika wcisnąć, a w październiku już tak na spokojnie. Cały czas marzymy o tym, żeby pogoda nam dopisywała. No i teraz będziemy tutaj płynąć na kolejną atrakcję. Przyznaję, że teraz już nie wiem gdzie. No, słuchajcie, przypłynęliśmy na Cala Mariolu, piękną plażyczkę. Ja wam powiem, tutaj faktycznie nie można się do niej dostać z góry. Nie ma szans dostania się z góry. Tu są wszędzie pionowe skały, ale kolor wody już jest torpeda. Idziemy. No i teraz tak, zobaczcie jak to teraz, o Jezu, tu trzeba, są takie kamyczki, więc uważaj. A, bo ja mam idę w takich ciżemkach. No tutaj kiedyś, no szkoda, że to się zniszczyło. O, teraz to mniej więcej wygląda tak, takie zejście. Mamy godzinkę na delektowanie się tą plażą. Ja myślę, że wystarczy godzinę tutaj na niej pobyć. Muszę ostrożnie. O, jest obłędna faktycznie. Tylko, no, jest obłędna. Tylko są ostre kamienie. Jakby ktoś tu był na bosaka, nie ma szansy przejść. Ale śliczno. O kurczę. Idę gdzieś tam. Chodź, rzucisz sobie, się rozłożymy gdzieś, a ja pójdę drona puścić. No dobra. Jest petarda. Jest petarda. Chodź tutaj, tu, zobacz. Teraz zobaczcie to, jak ona wygląda. O matko, jak ona wygląda. Za chwilkę. Plaża obłędna, tak jak jest obłędna, tak dostanie się na niej jest no troszkę kłopotliwe, troszkę trudne. Naprawdę zaraz będę tutaj puszczać drona. Sesja fotograficzna, wszystko, ale sami zobaczcie, po prostu jest ogień w tej wodzie, naprawdę trzeba się wykąpać. Mamy. Już wiem, dlaczego będziemy tu 2 godziny. Idziemy teraz, no idziemy na spacer po tej cudownej plaży. Faktycznie, ja wam powiem tak, my jesteśmy, przypominam ciągle, że to jest październik i zobaczcie ile jest ludzi. Latem tu nie ma szansy się wcisnąć, nie ma. Latem w tym miejscu, my jesteśmy grubo po sezonie i jest tyle ludzi na tej plażyczce, a ona jak już wiecie, z każdej strony jest pionowa, czyli można do niej tylko i wyłącznie przypłynąć pontonem lub na statku. No to powiem wam, że jest masa ludzi jak na ten okres. Ale żeby nie było, jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, w jakim myśmy byli. Ja nie wiem, kamera tego nie odda, może dron coś pokaże, ale ten kolor wody tutaj jest po prostu ogień. Mimo wszystko jest tutaj.
Więc tak, my sobie tutaj porobimy delikatnie takie fotostopy instagramowe, a ja potem idę snurkować. Dobra, to taki już ostatni rzut oka na tą okolicę. Dlatego, że tak szczerze, no, nie nakręcę filmu dwugodzinnego z takiego miejsca, no ale teraz mogę Wam pokazać, ile ludzi jest tutaj na plaży. O, tak to wygląda. Ogólnie Torpedo. No słuchajcie, nasz kuter torpedowy już tutaj przypłynął. Na tej plaży mieliśmy 2 godziny czasu, ale mogę powiedzieć, że tu się opłaca po prostu wziąć wycieczkę na tą plażę. Tylko jeszcze jedno miejcie na uwadze. Jest godzina 13 i tutaj już cień dochodzi. Więc pewno gdzieś tam 14-15 już to będzie tutaj wszystko zaciemnione. Przynajmniej teraz, jak jesteśmy w październiku. Więc jak widzicie, słońce od tej strony i przechodzi. Więc bardzo szybko tu zachód się pojawia. Dobra, słuchajcie. My stajemy w kolejkę, bo trzeba będzie się dostać na ten statek. No i zająć jakieś miejsce. Słuchajcie, my tutaj już wypłynęliśmy z Cala di Mariolu, a tutaj jest Cala di Gambia z tej strony, więc my na niej się nie zatrzymujemy, no ale jak widać też ona jest taka spektakularna, no i tak naprawdę na nią tylko pontony. Ale też trzeba z ciekawości to musiałbym zobaczyć, o jakiej porze roku tutaj fajnie świeci słońce. No bo szczerze, my jesteśmy godzina 13:30 i to słońce jest już tak będzie zasłonięte. Więc to raczej latem inaczej świeci to słońce. No i tutaj jesteśmy już na ostatniej plaży. Ja ją podpiszę nazwę tej plaży. Ona jest obłędna, no ale no my na niej nie wysiadamy. Zwróćcie uwagę, mam nadzieję, że będziecie to widzieć. Tam jest ludzi jak mrówków. No i tam jest wyjście na góry, do niej można przyjść z lądu. Ja się rozeznam w sytuacji, jakby to wyglądało, jakby do niej dotrzeć i ją zaliczyć, więc tutaj jeszcze spróbujemy, bo faktycznie spróbujemy ją zdobyć z lądu. Przypłynęliśmy teraz na Cala Sisine. Tutaj mamy taką plażyczkę, mniej obleganą, ale do tej plaży można się dopchać. Normalnie z lądu można trekkingiem tutaj przyjść. Mniej więcej tak to fajnie wygląda. Cała ekipa tutaj schodzi. Tak szczerze, no mamy godzinkę, 10 minut na plaży, żeby sobie posnurkować, poleżeć na plaży i zobaczyć, czy ta plaża jest fajna. Ma duże kamyczki. Mocno się różni od tych plaż, które żeśmy do tej pory zaliczali. Zawsze mieliśmy takie do czynienia z takim piaseczkiem białym lub żółtym. No to są typowo takie kamieniste plaże. No Adrianka zaraz tutaj weźmie
się rozłoży, będziemy się opalać, a ja puszczę drona, zobaczymy jak ta plaża wygląda z góry. No jeszcze taka ostatnia panoramka na tą plażę. Powiem, że spoko. Tutaj jest taki akwen wodny. Widać, że ta woda to jest chyba słodka. Co prawda nie będę jej kosztował, ale lądem tam jest trasa trekkingowa, z tego co widziałem na mapce. Można przejść. No i dobra, my się tutaj rozbijamy, a ja właśnie odpalam drona. No, ja wam powiem, że ledwo żeśmy zeszli, puścili żeśmy drona, poopalali żeśmy się, zaliczyliśmy tą plażyczkę, a tu czas tak pyk, no i musimy pruć na nasz skuter torpedowy. Nie mam bladego pojęcia, gdzie on nas teraz zawiezie. No tak naprawdę jest 15. No niby jeszcze 2 godziny, tak? Ale kurczę, szczerze, nie mam bladego pojęcia, co oni wykombinują w te 2 godziny. No już chyba nam nic nie zostało. Zaraz zobaczymy. Trzymaj. Okazało się, że na statku mamy bardzo ładny bukiecik taki, no tak towarzysko, więc ja sobie tutaj to wezmę i nałożymy troszkę sera, troszkę oliwek i focaccia. Poczęstunek oliwki z oliwek, focaccia i serek, tak? Do tego białe winko. A my już, jak widzicie, prujemy. Słuchajcie, okazało się, że przesiedliśmy się na kolejny statek. Jesteśmy teraz na Cala Luna. Jest godzina 15:30, także Cala Luna możecie zobaczyć. Byliśmy tu rano, jak nikogo nie było. O, a teraz jest tu tyle ludzi, prawda? I przesiadamy się na stateczek, który niestety już jest pełny i będziemy płynęli do Cala Gone. Powiem wam jaka sytuacja. Tam z przodu, o tam, płynie nasz statek, którym przed chwilą żeśmy płynęli. Tam, gdzie był ten poczęstunek z serami, oliwkami ten. No i on tutaj przypłynął do Cala Luna i po prostu źle żeśmy zrozumieli ten włoski język, bo mieliśmy wysiąść na Cala Luna, posiedzieć sobie ile chcemy, dosłownie ile chcemy i możemy ostatnim kursowym... Ja to zrozumiałam, że źle żeśmy go zrozumieli. nie chciałeś Tak? zostać na plaży. Nie chciałem. No to tak kłamiesz. Dobrze. I teraz tak, chyba Adrianka mi przerwała. Można było zostać na tej plaży Cala Luna i po prostu mieliśmy bilet na ten kursowy autobus, a myśmy po prostu przesiedli się od razu na kursowy autobus, bo myśleliśmy, że bijemy na kolejną jakąś tam plażę. A tak naprawdę to był fuck up z naszej strony, bo śmiało można było sobie tam leżeć i ostatnim takim kursowym autobusikiem wrócić. No dobra, zaraz jak w porcie wylądujemy, to ja wam to podsumuję. I na tej plaży jest lepsza to. najładniejsza jest Mariola. Ale posłuchajcie, podsumowując, ładne restauracyjki. Podsumowując, powiem wam tak. Olejcie rejsy tym dużym statkiem
weźcie sobie ponton. I teraz ponton jest coś takiego, że możecie wypożyczyć dla siebie pontonik na cały dzień, uwaga, 120 euro. Więc w zależności, plus gaz, w zależności ile jest z Wami osób, no to mega tanio wychodzi, bo im więcej osób, tym taniej to wychodzi. Nasza para by zapłaciła tak naprawdę 120 euro plus gaz, ale zaliczylibyście plaże, które myśmy po prostu tylko i wyłącznie. Pierwszy raz byłem na takim rejsie dużym. Tak, znaczy Nie robimy. to prawda, bo zawsze płyniemy tymi małymi. Że wiecie co? Tutaj jest akurat zły przykład. Jak znajdę tą mapkę, taką ładną mapkę, zaraz ją tu znajdę, to Wam to pokażę, bo faktycznie ta Cala Gonone i ta Zatoka Orsay jest warta grzechu. Tak, jest warta grzechu. Tutaj to wieczorne życie tutaj istnieje. Wczoraj, że tak powiem, mieliśmy pić tutaj aperolka, jeść pizzę w tym miejscu, ale niestety żeśmy się tam wieczorem byli trochę już taki zajechani, dojechani, to żeśmy sobie to odpuścili, ale zobaczymy co nas dzisiaj czeka, tak? No i teraz ta Cala Gonone organizuje te wszystkie rejsy. I teraz już do brzegu, słuchajcie, jak będziecie tutaj, nie wsiadajcie na tego dużego cruza, brońcie, Panie Boże, tylko weźcie albo wypożyczcie mały ponton, albo wypożyczcie, albo weźcie sobie wycieczkę z szyperem, jak się boicie tym pontonem małym pływać, to weźcie sobie wycieczkę z szyperem. Słuchajcie, już tak finalnie, ja Wam coś pokażę. Tak. Tu jest to Orsay, Tu na górze Goropu, ten kanion Goropu, on jest torpeda, tak, torpeda. My za chwilę będziemy jechać prawdopodobnie do tego miasta Murali i kurczę, to jest któroś Orsoolo, to jest chyba tutaj to miasto w tym miejscu, ale jeszcze dokładnie nie wiem. I teraz ta wycieczka dzisiaj z Orsay to była właśnie tak. Tu jest ta grota, tu jest na Cala Luna i Cala Sine, tu żeśmy byli i byliśmy jeszcze na Cala Mariolo, ale zobaczcie ile tych plaż tutaj po drodze żeśmy musieli ominąć, bo ten duży skuter torpedowy tutaj w ogóle nie wbija się. Więc naprawdę, jak macie możliwość, to tylko właśnie taki pontonik, jak tutaj na obrazku, można sobie wypożyczyć samemu lub sobie, że tak powiem, cała ta okolica ma całą masę atrakcji i faktycznie tutaj można co robić, a to są ręce Adrianki.